To jest ta paletka, którą wykonam makijaż. I jeden pędzel, którym wykonam makijaż oka. Naprawdę jest to bardzo proste. Zostań ze mną. Pobieram niewielką ilość tego jaśniutkiego cienia, którego aplikuję wewnętrzny kącik oka. Tutaj w tym makijażu ma być najjaśniej, czyli wewnętrzny kącik oka ma być najjaśniejszy, jak również brwiowym ma być najjaśniej. Popatrzcie, to jest takie proste. Następnie pobieram ten beżowy cień orzeszkowy na pędzelek i nim będę otwierać oko. Osoby, które mają opadającą powiekę, powinny wyjść tym cieniem właśnie tu. Nie bójcie się, dziewczyny. Jeżeli chcecie, żeby oko było większe i żeby ten makijaż był widoczny, musicie wyjść wyżej tym cieniem. Jeżeli będziecie tylko malować tą ruchomą część powieki, to nie będzie widać tego makijażu. To będziecie się denerwować, że mi ten makijaż nie wychodzi, o mnie to w ogóle go nie widać. Więc naprawdę nie bójcie się, wyjdźcie troszkę wyżej. Ja Wam pokazuję technikę, jak malować opadającą powiekę. Pamiętajcie, bardzo ważne, abyście tutaj przy opadającej powiece czasem nie wychodzili cieniem rozświetlistym, bo skupicie uwagę wtedy jeszcze bardziej na tym fałdzie skórnym, na tej opadającej powiece. To jest bardzo, bardzo ważne w makijażu. Nie zapominajcie o tym. Jeszcze troszeczkę dam tego brązowego, przejściowego, czyli pamiętajcie, zasada tutaj wychodzimy wyżej i malujemy tutaj część powieki tym właśnie orzeszkowym cieniem, natomiast tym jaśniutkim wewnętrznym kąciku i pod łukiem brwiowym. Następnie pobieram ten ciemny cień, popatrzcie, taki espresso, taki palonej kawy i nim na początku, dziewczyny, nie rozmazuję nic, tylko wtłaczam go tutaj w zewnętrzny kącik oka, widzicie to? Tu, o, tu w zewnętrznych, tak jak tutaj jest najjaśniej, tak jest tutaj najciemniej. I popatrzcie, takim ruchem wklepującym. Nic nie rozcieram, na razie tylko wklepuję. Chcę Wam pokazać, popatrzcie, dziewczyny, nic się nie osypuje. To jest właśnie jakość cieni. Dlatego każda z Was wiem, że sobie tymi cieniami poradzi. No i dobry aplikator. I teraz, dziewczyny, troszeczkę już zaczynam rozcierać ku górze ten cień. Jak już mam mniej na pędzelku, popatrzcie, te cienie suną jak masełko. Suną jak masełko. Bieram jeszcze troszeczkę tego cienia i popatrzcie, dziewczyny, zaczynam zawsze tu, gdzie ma być najciemniej. Czyli w tym oto miejscu i idę do góry, rozcieram i do środka. Pamiętajcie, aby zachować tą oto linię, żeby nie robić smutnego oka, żeby nie wychodzić tutaj za nisko. Aplikuję sobie i przechodzę. Popatrzcie, jak to pięknie. One naprawdę suną, dziewczyny, jak masełko. I jestem przekonana, że jak spróbujesz te cienie, to już nie będziesz sobie nie będziesz, w ogóle nie sięgniesz po żadne inne. Naprawdę, uwierz mi, ja mam setki klientek, które mówią, a nie, jak ja się mogłam malować innymi cieniami? Dziewczyny, ja tak samo się kiedyś malowałam innymi cieniami, ale odkąd mam te cienie, dzielę się z Wami, bo naprawdę tymi cieniami i tą paletką makijaż jest bardzo prosty, bardzo trwały i elegancki. Więc naprawdę warto postawić na jakość dobrych produktów. I teraz, moje drogie, biorę sobie ten ciemny cień i na dole troszeczkę przyciemniam. Możecie, bądź nie, w zależności czy lubisz na dole, podkreślić sobie delikatnie powiekę, czy nie. Następnie biorę sobie świetlacz, popatrzcie, na palucha, ten, co będę miała zaraz na policzku i tym rozświetlaczem aplikuję, popatrzcie, w którym miejscu, na ruchomą część powieki. Mogłyśmy zostawić w macie, mogłyśmy zostawić to w macie, ale ja postanowiłam, że zrobimy sobie połysk. Jeszcze troszeczkę i proszę, proszę. Mamy makijaż dzisiaj w połysku. Popatrzcie, jak to pięknie, kto by pomyślał, rozświetlaczem, dziewczyny. To są właśnie triki. Popatrzcie, jedna paletka, która służy mi zarówno do konturowania, jak i makijażu oka. Zaraz zobaczycie, jak pięknie zrobić można nią konturowanie twarzy. Popatrzcie, oko już prawie gotowe. Jeszcze wystarczy, jeszcze musimy tylko wytuszować dolne rzęsy. Czujemy rzęsy dzisiaj za pomocą takiego oto tuszu, który ma taką bardzo precyzyjną szczotę, popatrzcie, ona nawet ma takie, ona jest silikonowa i popatrzcie, jak nią się też bardzo prosto maluje dolne rzęsy. Ona ma taki specjalny kształt, jest bardzo prosta w użyciu i widzicie, nawet na samym czubeczku ma takie włoski, które popatrzcie, same malują dolną powiekę. Dolne rzęsy malują same dolne rzęsy. I gotowe. Teraz zaczynamy konturowanie twarzy, które wcale nie jest takie trudne, jak mamy taką magiczną paletkę i taką różdżkę. Jest to magiczna różdżka, jest to kopytko, jest to pędzel, który bardzo ułatwi nam konturowanie. Tym pędzlem nałożę róż, rozświetlacz i bronzer. Zobacz, jakie to proste.
Pierwszym produktem będzie rozświetlacz. Nie ma znaczenia, który produkt nałożę w kolejności, pierwszy, drugi czy trzeci. Wiecie, co ma znaczenie? Znaczenie ma miejsce aplikacji tych produktów, jeżeli chcecie dobrze wykonturować twarz. Więc to, co chcemy uwidocznić, to tam będziemy nakładać rozświetlacz, czyli szczyt kości jarzmowej, słuchajcie. I tam chcemy to uwypuklić, to tu dajemy rozświetlacz. Róż to jest życie, pamiętajcie, troszeczkę różu, nie musi być dużo, jeżeli się boisz, ale polecam aplikację różu. Róż aplikujemy na skrzyżowaniu tych dwóch linii, popatrzcie, to jest w tym miejscu i ładnie sobie aplikuję, wtłaczam sobie ten róż. Od razu lepiej buźka wygląda, od razu życie promienieje, słuchajcie. I następnie, moje drogie, bronzer na dolną część tego pędzelka. Tak, jednym pędzlem robię wszystko. Bronzer zaczynamy od tutaj tego miejsca, tej chrząstki. Nigdy, dziewczyny, nie zaczynajcie odtąd. Macie najwięcej materiału na pędzlu. Jak położycie w tym miejscu, mogą powstać plamy. Lepiej odtąd zacząć. Bardzo ważne przy nakładaniu bronzera jest to, aby nie zaaplikować go za nisko, ponieważ jeżeli, dziewczyny, dacie go tu, to on Wam nic nie da. On wrzuca cień, aby unieść ten policzek, więc to jest bardzo ważne, w którym miejscu układacie. Dotknijcie sobie tutaj tej chrząstki i tutaj w tym miejscu musicie zaaplikować ten bronzer. Popatrzcie, takie na 3, raz, 2 i 3 i do góry aplikujemy, unosimy policzek, dziewczyny, wyszczuplamy się. Troszeczkę pod linię żuchwy, żeby wyszczuplić, schować tutaj ten nasz podbródek, dziewczyny, wyszczuplić nosek, akurat w moim przypadku, zmniejszyć czoło, tam wszędzie, dziewczyny, daje bronzer. I makijaż powstał za pomocą tej oto pięknej paletki. Popatrzcie, konturowanie i makijaż oka w jednym miejscu. Można, można. Uwierzcie mi, wcale nie jest to trudne. Jedna tylko paletka, 2 pędzle. I dziewczyny, i takie cuda się zdarzają, więc jeśli również pragniesz nauczyć się i mieć takie cudowne oko, pięknie wykonturowaną buźkę, to zapraszam Cię. Z przyjemnością skomponuję Ci taką paletkę, którą wykonasz każdego dnia. Przepiękny makijaż. Nie ograniczaj się. Ta paletka może być Twoja. Napisz do mnie. Ja Ci wnętrze na pewno skomponuję, chyba że masz ochotę na ten konkretny set, to bardzo chętnie. Ta magiczna paletka może być Twoja. Napisz do mnie wszystkie kosmetyki, które tutaj dziewczyna Wam pokazuje. Możecie kupić u mnie, więc będzie mi bardzo miło, jak się do mnie odezwiecie. Chciałabym Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście, za to, że tak licznie przybywacie, że mnie lajkujecie, udostępniacie, piszecie tyle cudownych komentarzy. Jest to naprawdę, dziewczyny, bardzo miłe. Z całego serca dziękuję za te zaufanie, jakim mnie obdarzacie. Ja ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby Was nie zawieść i tutaj inspirować Was właśnie do zmiany. Ściskam Was bardzo mocno i życzę pięknego dnia.